Cześć, dzień dobry. Witamy Was serdecznie i zapraszamy na spacer. Wspólny spacer. Będzie to Longevity Walk, na którym my z doktorem Stanisławem Szlufikiem pójdziemy po Brudnowskim Parku, a Wy wyjdźcie na ten spacer, gdziekolwiek teraz jesteście i posłuchajcie bardzo, bardzo ciekawych rzeczy od zwycięzcy plebiscytu Hipokrates na neurologa roku. Gratulacje. Dziękuję. No, powiem szczerze, jestem pod wrażeniem i tak się wyprostowałem mocno, mając na siebie, tutaj obok siebie taką personę. Co to był za konkurs? Co to był za plebiscyt? To był plebiscyt, w którym pacjenci głosowali na lekarzy, których najbardziej cenią i dokonywali wyboru, który specjalista ich zdaniem jest tym najbardziej zaufanym w danej kategorii, danej specjalizacji. No to myślę, że duża satysfakcja i radość, co? Tak, przede wszystkim dziękuję pacjentom za oddane głosy, bo bez nich nie byłbym w stanie zdobyć tej nagrody. No fajnie, widzicie? Dziękuję za zaufanie, naprawdę. No to ja się przyłączam do tych podziękowań, no i oczywiście jeszcze raz gratulacje. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o neurologii, tak? Bo to jest ta dziedzina, Tak. w której się specjalizujesz. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim przejdziemy także do tego, co robisz w Brain Lab w Longevity Center, to chciałbym nawiązać do wyników badań, które konsultowałem z Tobą dokładnie 31 marca tego roku. To były badania bardzo kompleksowe, które robiłem w Longevity Center i pamiętam, że pierwszą rzeczą, o której mnie zapytałeś, to Mateusz, w jaki sposób Ty przyszedłeś na świat? Jak się urodziłeś? Czy metodą naturalną, czy cesarską? Ja wtedy odpowiedziałem cesarskim cięciem, tak? Ma to znaczenie z punktu widzenia neurologii? Tak, oczywiście, ponieważ mózg człowieka rozwija się od wieku płodowego, a więc od czasu, kiedy tworzy się już w trakcie jego życia płodowego, następnie rozwija się od wieku noworodkowego, dziecięcego, no i to wszystko wpływa na to, w jaki sposób będzie on funkcjonował w naszym życiu dorosłym. Tak więc sam poród ma istotne znaczenie, ponieważ to w tym momencie może dojść do różnego rodzaju powikłań, które później rzutują na całe dalsze życie, również mózgu w przypadku noworodka. Masz na myśli na przykład niedotlenienie podczas porodu, niedotlenienie mózgu? Tak, dokładnie. Rzeczywiście to niedotlenienie okołoporodowe ma później istotne znaczenie dla funkcjonowania przez całe życie chorego. No właśnie, bardzo ważny moment. Powiem szczerze i przyznam się, że jeszcze z mamą nie rozmawiałem. Dlaczego urodziłem się przy cięciu cesarskim, a nie naturalną metodą, ale może zrobię to nawet dzisiaj. Od razu po naszym spacerze zadzwonię do mamy i zapytam, bo mnie ciekawość zżera. Dobrze. Później zapytałeś mnie, czy w rodzinie mojej są jakieś schorzenia neurologiczne. Ja powiedziałem wtedy, że nie. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to później powiedziałeś, że mam potencłał zachorowania na Alzheimera. Wynika to z badań, ponieważ, uwaga, większość populacji, myślę, że większość z Was tutaj ma jedno ApoE3 albo jedno ApoE4, a u mnie występują dwa ApoE4. No i może nie jest tak źle, bo powiedziałeś później, więc spokojnie, bo w mojej rodzinie nikt nie miał Alzheimera i że dbam o aktywność, o sen, o dietę, co ma znaczenie, no ale powiem szczerze, no przyciągnąłeś moją uwagę i trochę mi się gorąco wtedy zrobiło. Widzisz, wiem jak przyciągnąć Twoją uwagę, natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że te warianty, te allele, to się tak nazywa w genetyce poszczególnych genów, mają istotne znaczenie, natomiast nie warunkują wprost wystąpienia choroby. Właśnie obecnie w dzisiejszych czasach coraz bardziej podkreśla się fakt, iż dany allel rzeczywiście wskazuje na ryzyko zachorowania. Natomiast nie determinuje on wystąpienia choroby. To, czy ta choroba w przypadku schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, czy również choroba Parkinsona i inne choroby neurologiczne wystąpią, w bardzo dużym odsetku i stopniu zależy od tego, w jaki sposób my na co dzień żyjemy. Czyli lifestyle, zdrowy styl Dokładnie. życia albo niezdrowy styl Tak. życia, tak? Upraszczając. Ponad 50%. Obecnie mówi się zgodnie z najnowszymi wynikami badań, że przynajmniej 55% tego, czy wystąpią choroby neurodegeneracyjne, zależy od nas. I to myślę, że jest pierwszy takeaway z dzisiejszego naszego Longevity Walka. I to jest dobra wiadomość dla mnie, że wszystko jest w moich rękach. Znaczy, może nie wszystko, ale bardzo dużo. Fajnie i to jest coś ten. Ale ciekawe, co? Że z badań coś takiego wynika. To wynikało z badań krwi, czy z tych badań
którymi tam podłączaliście jakieś inne elektrody, czy to, co wyszło z tego badania, kiedy siedziałem przed ekranem komputera? To są duże badania populacyjne, które publikowane były w ostatnich latach w Stanach, które między innymi były wykonywane również na Instytucie Harvarda, gdzie powstała skala, która nazywa się Brain Care Score, czyli skala zdrowia mózgu. Na podstawie tej skali determinowano potencjalne ryzyko wystąpienia poszczególnych chorób u osób, które jeszcze tych chorób nie mają, jak również u osób, które na te choroby neurologiczne zapadły. I na podstawie tych dużych badań populacyjnych stwierdzono, że takie czynniki jak ruch, takie czynniki jak dieta, takie czynniki jak podwyższone ciśnienie tętnicze w sposób znaczący determinują wystąpienie udarów mózgu, chorób otępiennych i innych chorób neurologicznych. Nie przerywałem Ci, kiedy to mówiłeś, bo mówisz bardzo ważne rzeczy, natomiast ja jeszcze raz wrócę trochę na chwilę do tego mojego pytania, czy ten ApoE4, którego mam 2, to wyszło z którego badania? To jest badanie genetyczne, to jest badanie krwi. A, okej. Genetyczne krwi. Fajnie, Więc to dobra. jest proste badanie, które każdy z nas może sobie zrobić, aby mieć pewność, aby oszacować ryzyko, natomiast nie wszyscy chcieliby również to badanie wykonywać, więc też nie mam prawa namawiać i zachęcać, bo wiem, że są osoby, które na przykład nie chcą tego wiedzieć, ale z drugiej strony, jeżeli wiemy, że mamy podwyższone ryzyko, to wiemy, że powinniśmy coraz mocniej wdrażać różne zalecenia, aby temu ryzyku się przeciwstawić. No tak, jasne. Tym bardziej, że to, co możemy zrobić w ramach tego przeciwstawiania się i zmniejszenia ryzyka jest proste. Tak, bardzo proste. Bardzo proste. I niedrogie, bo za darmo tak naprawdę. Mam Tak. na myśli ruch, zdrowa dieta, mówimy o tych podstawach i sen. O tym nie wspomniałem, tak. No właśnie, dobrze. Jeszcze chciałbym jedną rzecz wspomnieć a propos naszej konsultacji. Patrzcie, ja się przed Wami odkrywam. Cholera, jasna. Co Wy z tym dalej zrobicie? Mam nadzieję, że tylko dobre rzeczy. Mój reaction time, czyli czas reakcji. Powiedziałeś wtedy, Mateusz, jest dobrze, ale można by to jeszcze przyspieszyć. Ja myślałem, że całkiem niezły mam refleks, wszystko, a tu patrzcie, wyszło, bo faktycznie to było bardzo ciekawe przed ekranem komputera, prawda, to ćwiczenie. Macie fajne oprogramowanie, kilka tak naprawdę testów przeszedłem, lewą ręką, prawą ręką, kolory, skojarzenia, inne rzeczy. I wyszło tak, że można to przyspieszyć, ale najpierw trzeba by było zrobić rezonans głowy i badanie QEG, czyli analiza funkcji mózgu i fal, plus ocena na platformie Cognitive. Pojawi się mój wiek rozpoznawczy i później można tam jeszcze zbadać mój hipokamp, czy jest zgodny z wiekiem, stymulację falami elektromagnetycznymi i falami uderzeniowymi, neurofeedback. I to były takie, to była nasza rozmowa, prawda? Przejdźmy może Dobrze. tutaj na lewo. Jak możesz się do tego odnieść i co ciekawego powiedzieć nie tylko mi, ale przede wszystkim tutaj tym, którzy idą razem z nami na tym Longevity Walku, a propos mojego przyspieszenia reaction time. Tak jak sportowcy najpierw starają się przygotować do treningu, następnie odpowiednio trenują i idą na zawody, tak my w Brain Lab Longevity Center najpierw staramy się zdiagnozować poszczególne, koniecznie podkreślam, nie tylko chore, ale przede wszystkim zdrowe osoby, sportowców, trenerów, biznesmenów, osoby zapracowane. I te badania służą do analizy nie tylko struktury, bo ważne jest, aby nałożyć strukturę na czynność mózgu. Wiele osób o tym zapomina. Wydaje nam się, że zrobimy tylko rezonans mózgu, zobaczymy, jak wygląda nasz mózg. Nie mamy tam za dużo zmian naczyniowych, to się tak nazywa, albo zaników mózgu, to znaczy, że będzie dobrze. Natomiast to jest mylne, ponieważ jeżeli nałożymy strukturę na czynność mózgu i wtedy zastosowaniem tego badania QEG, czyli takiego mapowania mózgu, ocenimy, czy już nie pojawiają się zaburzenia funkcjonalne, to nie będziemy widzieli, czy w przyszłości nie mamy już podwyższonego ryzyka, że one mogą zaistnieć i wpłynąć również na strukturę. Ponieważ jeżeli mamy zaburzoną czynność mózgu, prędzej czy później może dojść do uszkodzenia również poszczególnych szlaków mózgowych. Są to szlaki łączące poszczególne półkule, łączące części znajdujące się z przodu mózgu z tymi, które znajdują się z tyłu.
Jeżeli one będą zaburzone, dojdzie do stopniowo nasilających się zaników mózgu, a zaniki mózgu będą prowadzić do chorób, na przykład neurodegeneracyjnych. Więc to wszystko, co ja wtedy również Tobie mówiłem, służy do tego, abyśmy kompleksowo przeanalizowali potencjał Twojego mózgu na teraz, na ile jest on potencjałem w granicach takiej normy mózgowej w danym wieku, a na ile już pokazuje nam, że masz wyższe ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń, które należy już teraz zacząć ewentualnie w jakiś sposób zmniejszać, usprawniać, ponieważ w przyszłości mogą wpływać na większe ryzyko zachorowania czy wystąpienia różnych chorób, w tym również na przykład udaru mózgu. Nawet udaru. Tak, No to nawet już udaru, jest, więc- myślę, że bardzo trudna sytuacja i ciężki przypadek, prawda? Natomiast nawet śmiertelne, prawda? Jest to No, zagrożenie. jest to najczęstsze schorzenie wpływające na upośledzenie i niepełnosprawność osób dorosłych, więc No właśnie. Ale chciałem jeszcze zejść trochę niżej na inne przypadłości, czy tam choroby degeneracyjne, tak? Tak to chyba ująłeś? Boże, jak mi brakuje słów dzisiaj. Ale widzisz, ja nie jestem lekarzem, ja jestem tylko sportowcem. Ale to fajnie, że mam przynajmniej ciebie, to ty mnie poprawisz. Ale generalnie chodzi mi o to, że jakie inne w moim wieku, mam 50 lat, ale tych, którzy mają 45, 40, 35, ale też trochę starsze osoby, mogą dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo to no, ty pewno masz pełen pogląd na bieżącą sytuację, dopadać i co się może dziać? Jakie schorzenia mogą dzisiaj, jakie schorzenia najczęściej dzisiaj występują? W końcu wyrzuciłem ciebie to pytanie. przede wszystkim coraz więcej osób zauważa, że istnieje coś takiego jak brain fog, istnieje coś takiego jak zmęczenie. Fog, czyli brain fog, czyli to Tak, jest mgła mózgowa to tak zwana. Tak, to po raz pierwszy pojawiło się to pojęcie niedawno podczas tej epidemii COVID-19, w przypadku której również mówiono, iż może ona wpływać właśnie na to, co dzieje się z naszymi mózgami. Pojawiają się kolejne prace, które dokumentują, iż ta epidemia mogła również wpływać na zwiększenie zachorowalności właśnie na choroby otępienne, na choroby Parkinsona i tak dalej. Natomiast to, co 40-50-latkowie powinien zrobić tu i teraz dzisiaj, to myśląc o tym, że prawdopodobnie dożyją dłużej niż obecnie żyjące osoby, to ocenić stan swojego mózgu obecnie. Ponieważ rozejrzyjmy się. Każdy z nas ma swój samochód, każdy jeździ z tym samochodem na przegląd. Tak. Mało osób myśli o tym, co z jego zdrowiem, w tym, co ze zdrowiem jego mózgu. W tym momencie, kiedy nie serwisujemy auta, prędzej czy później coś się w nim psuje. Tak. Podobnie jest z mózgiem. Jeżeli nie robimy przeglądu, nie jesteśmy w stanie wtedy wychwycić na wczesnym etapie, że tutaj pojawiają się zaburzenia czynności tej części mózgu, w drugiej części na przykład zaburzenia o innym charakterze, nie będziemy w stanie wdrożyć interwencji zapobiegawczych. A to, co robi BrainLab i cały Longevity Center, to medycyna proaktywna, a nie reaktywna. Medycyna proaktywna ma to do siebie, że my działamy zanim wystąpi patologia. Tak. I to jest najważniejsze obecnie. My powinniśmy zacząć działać zanim wystąpią choroby, żeby później przez resztę naszego życia tylko nie leczyć objawów, ale wcześniej, zanim one wystąpią, po prostu starać się im zapobiec. Jakich narzędzi, jakich aparatury potrzeba, żeby zrobić takie badania, żeby właśnie wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest ten nasz mózg i czy już na przykład mamy pierwsze objawy jakiegoś schorzenia, jakiejś mgły, brain fogu albo, nie wiem, zaburzeń różnych innych, które mogą przełożyć chociażby na spadek koncentracji. Chciałbym podkreślić na wstępie właśnie, dobrze, że się o to pytasz, że nie jest to aparatura skomplikowana. Wszyscy myśląc o mózgu, wydaje im się, że to jest taka czarna dziura, której każdy boi się dotknąć. Nic bardziej mylnego. Wystarczy kilka badań, które już wstępnie pokażą nam, w którym kierunku powinniśmy iść. Badanie strukturalne, jak powiedziałem, rezonans mózgu, ale dobrze wykonany. Badanie czynnościowe, czyli to QEEG lub są jeszcze inne rodzaje badań, które można wykonywać, jak również badania funkcji postawnych, typu na przykład posturografia, kiedy to jesteśmy w stanie ewentualnie wychwycić zaburzenia chodu, zaburzenia symetrii ciała, również zaburzenia zmysłów. Badamy także smak, badamy także węch, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić wczesne symptomy chorób neurodegeneracyjnych, które wyprzedzają je nawet wielokrotnie o kilkanaście lat do przodu. Co więcej, funkcje poznawcze to jest bardzo istotny element, bo
To zależy od bardzo wielu czynników. Zaburzenia snu, nadmierna ilość na przykład, czy zaburzenia hormonalne, nieprawidłowa dieta, nieprawidłowa ilość wysiłku fizycznego, chroniczny stres w pracy, w domu. To wszystko wpływa na funkcję naszego mózgu w przeróżny sposób. I nie są to bardzo skomplikowane badania. My jesteśmy w stanie poprzez tych kilka badań typu ocena neuropsychologiczna, badanie QEEG, badanie rezonansu i kilka innych drobnych badań, w tym badań z krwi, mieć już bardzo szeroki pogląd na to, jakie ryzyko mamy na przyszłość. Czy robiąc takie badania należy później trafić i skonsultować to z neurologiem, takim jak ty? Tylko można to zrobić właśnie w prawidłowy sposób z neurologiem, czy można to zrobić jeszcze z jakimś innym specjalistą medycyny? No, warto byłoby, aby był to jednak neurolog z tego względu, że neurolog łączy w sobie osobę analizującą zaburzenia strukturalne z zaburzeniami funkcjonalnymi. Inni specjaliści zajmują się trochę inną działką medycyny, natomiast neurolog w tym przypadku jest potrzebny do podsumowania, ale neurolog nie wykonuje całej tej diagnostyki, ponieważ tu potrzebny jest również neurofizjolog, neuropsycholog, czasami neurologopeda, fizjoterapeuta, więc to jest konsultacja, która jest konsultacją interdyscyplinarną. Natomiast neurolog ma za zadanie podsumować to, co na chwilę obecną udało się ustalić i zaproponować rozwiązania o charakterze interwencji profilaktycznych w tym przypadku. Pamiętam, jak z doktorem Robertem Jaremą rozmawialiśmy, że wy macie takie konsylia Tak. medyczne i omawiacie wyniki badań i w ogóle stan zdrowia pacjenta. Nie każdy tylko sobie w swoim ogródku sprawdzając, jak się pielą grządki, tylko wymieniacie się wszystkimi informacjami, tak? I dzięki temu powstaje taki kompleksowy, wręcz można powiedzieć, holistyczny obraz każdego z waszych klientów, prawda? Tak, dlatego właśnie jestem w Longevity Center, bo jest to jeden, no chyba jedyny z ośrodków, jakie znam, zwłaszcza w Polsce, w przypadku których siadają obok siebie wszyscy specjaliści, którzy pracują w tym ośrodku i dyskutują każdego pacjenta. Siadam obok specjalisty od zdrowia mężczyzny, specjalisty od zdrowia kobiet, psychiatry, neuropsychologa, pani dietetyk, pani pielęgniarek, które również widzą, w jaki sposób pacjenci wykonują testy. Zbieramy to wszystko w całość. Oczywiście jest również kardiolog na sali i w momencie, kiedy podsumujemy tego pacjenta w sposób interdyscyplinarny, mamy pewność, że przedstawiamy mu najlepszą możliwą interwencję, najlepszy możliwy program terapeutyczny, aby usprawnić to, co w jego przypadku możemy jeszcze poprawić. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobrze. Staszku, chciałem teraz przejść, tak, skręcamy chyba tutaj w prawo, co nie? O, fajny w ogóle ten spacer dzisiejszy, po ładnych miejscach. Nie znałem, nie byłem tutaj nigdy wcześniej. A dlatego tutaj idziemy, bo jesteśmy gdzieś w okolicach też Szpitala Brudnowskiego, tak? Tak, to Na jest którym- piękna polisa, tylko Tak. warto rzeczywiście ją poznać. No właśnie, tak, w ogóle pozmieniało się, teraz dużo właśnie rozmawiamy podczas naszych power walków i longevity walków, jak dużo jest przestrzeni, których nie znamy. Ale wystarczy wyjść na spacer i proszę, się odkrywamy. Właśnie. I QEEG i neurofeedback. Kiedy to ma sens, żeby zdecydować się i zrobić właśnie tego typu badania? Tak jak wspominałem wcześniej, QEEG to jest badanie, które określa funkcjonowanie czynnościowe naszego mózgu. Dzięki temu badaniu sportowcy, osoby pracujące na wyższym lub niższym szczeblu w różnych korporacjach są w stanie ocenić, na ile ich subiektywne uczucie zmęczenia, na ile ich mentalność rzeczywiście jest w stanie funkcjonować na najwyższym możliwym poziomie. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, czy ta funkcja jest taka, jak powinna być. Ponieważ bardzo często sportowcy starają się za wszelką cenę dokonać coraz to większego usprawnienia postępów, Tak. natomiast nie są w stanie tego zrobić, bo są zablokowani mentalnie. I tutaj może zadziałać w świetny sposób właśnie ten neurofeedback, którym my dysponujemy. Dzięki neurofeedbackowi uczymy osoby, które biorą w nim udział, odblokowania się. Czyli znajdujemy wspólny sposób na to, żeby w momencie, kiedy
sportowiec musi wykonać ten ostateczny ruch, dzięki któremu zdobędzie to pierwsze miejsce albo będzie najlepszy, żeby w tym momencie nie wystraszył się, żeby nie zablokował się mentalnie, żeby było to tak, jak wtedy, kiedy pracuje normalnie, ćwiczy w domu i wykonuje to najlepiej, jak tylko może. Takimi badaniami, o których wspominasz, rozumiem, że posługujecie się w Brain Labie, ale też w Longevity Sport Labie, prawda? To jest taka synergia współpracy pomiędzy tymi dwoma labami w ramach wszystkiego tego całego Longevity Center? Tak, mamy również Longevity Sports Lab, który diagnozuje przede wszystkim sportowców, ale również inne osoby. I w momencie, kiedy dostrzegamy, że mamy tam problem natury mentalnej, wdrażamy również rozwiązanie o charakterze neurofeedbacku, ale również fotobiomodulacji. Jest to kolejne rozwiązanie, które może nam usprawnić funkcjonowanie naszego mózgu, poprawić koncentrację na zadaniu i spowodować, że nasze funkcje mózgowe będą na jeszcze wyższym poziomie. Fajnie. Sen i HRV. Też na to zwracałeś uwagę. Chciałem, żebyśmy chwilę o tym pogadali. Na deser sobie zostawiłem w ogóle jetlag, ale to za chwilę, bo dużo osób w ogóle podróżuje. Z naszych tutaj wiemy powerwalkerek, nawet zmieniając strefy czasowe. Ale dobra, to zostawmy na deser. Ale teraz jeszcze sen, bo sen jest dla nas w ogóle punktem wyjścia, podstawą. I HRV, możesz nam powiedzieć o swojego punktu widzenia, z twojego ogródka, kilka wskazówek, co ma znaczenie i na co powinniśmy zwrócić pod tym kątem uwagę? Tak, ja przede wszystkim chciałbym podkreślić rolę snu w całym naszym rozwoju, ponieważ przez wiele lat wydawało się, że ten sen jest czymś, co jest tak naprawdę nie wiadomo po co organizmowi potrzebne. Natomiast od 2013 roku, a więc zobaczcie tak niedawno, bo raptem 12 lat, potwierdzono, iż istnieje coś takiego jak układ limfatyczny, który jest swego rodzaju układem czyszczącym ten mózg. I to w trakcie snu właśnie dochodzi do czyszczenia. I to osoby z zaburzeniami snu, przemęczone, przepracowane, takie, które muszą dłużej pracować z różnych względów, bardzo często później mają właśnie schorzenia neurodegeneracyjne, inne choroby neurologiczne czy też psychiatryczne. Dlatego ten sen jest bardzo istotny z punktu widzenia naszej przyszłości I długowieczności. i długowieczności. W dobrej kondycji oczywiście, bo pewno długo Tak. można żyć, ale być tylko w połowie, że tak powiem, sprawnym fizycznie i psychicznie, prawda? My tutaj mówimy, żeby się być w takiej samej formie jak dzisiaj, albo może nawet i lepszej. Tak, bez prawidłowego snu, w przypadku którego również ta analiza HRV ma znaczenie, my nie będziemy w stanie później dalej prawidłowo funkcjonować. O co chodzi z tym HRV? Powiedz proszę. Ten HRV ma o tyle istotne znaczenie, iż jeżeli on jest zaburzony między innymi w trakcie snu, ale również na co dzień, może rzutować na pogorszenie naszych funkcji poznawczych, na pogorszenie naszej wydolności krążeniowo-oddechowej, co również zwiększa nasze ryzyko nie tylko sercowo-naczyniowe, ale również udaru mózgu, więc takie proste rozwiązania typu wearables, które obecnie są bardzo często używane, mogą nam znacząco pomóc, aby przeanalizować w sposób w warunkach domowych, co ewentualnie powinniśmy byli skorygować i na tej podstawie ewentualnie rozważyć dalsze pogłębienie rzeczywiście diagnostyki wyspecjalizowanymi sprzętami. Wearables, ty mówisz te zegarki, smartwatche, pierścienie, które też Tak, zakładamy. O, ty masz Ore, tak? Tak. Okej, no właśnie. Kiedyś rozmawialiśmy na Powerwalku właśnie o nich, jak one są precyzyjne, ale zostawmy to, bo myślę, że to jest tak dobry, są pewno lepsze, gorsze, prawda, ale jest to jakiś tam punkt startu, który można, bo ja pamiętam, że w Longevity Center założyliście mi jeszcze taki bardziej zaawansowaną aparaturę, którą musiałem założyć w nocy, to był Watchpad, dokładnie. Fitbit na przykład. I Fitbit chyba, nie, Firstbit, Firstbit, tak. dokładnie. No ale to zostawmy. Jaki wynik tego HRV powinien, w co powinniśmy celować? O, tak zapytam. Znaczy, w moim przypadku trudno jest rzucić jedną rangą. Jest to istotne z punktu widzenia osoby, z jaką rozmawiamy, jak również z punktu widzenia tego, co się w danej chwili też dzieje, więc ważne jest, aby wziąć pod uwagę cały wywiad i również to, co dzieje się wokół danej osoby, bo bardzo często jest tak, że
my skupiamy się tylko na samych parametrach, a okazuje się, że jest to sytuacja trudna w danej chwili dla danej osoby, która za miesiąc jest sytuacją kompletnie inną. Dlatego jeżeli widzimy, że są takie zaburzenia, które powinniśmy w jakiś sposób skorygować, to zalecamy po prostu kontrolę. Dlatego też ta profilaktyka jest ważna. HRV, bo chyba to nie wybrzmiało jeszcze, to jest Heart Rate Variables, tak? Czyli różnica pomiędzy uderzeniami, jakie tam są mikrotysięczne sekundy różnic, prawda? Jeżeli najlepiej jakby chyba serce pracowało cały czas w tym samym rytmie, tak? A jeżeli są te różnice, no to wtedy coś się dzieje i to co Tak. przed chwilą powiedziałeś, nasz styl życia, nasze emocje, nasze przeżycia, nasze doświadczenia, nasz, nie wiem, nawet niewygodny materac albo łóżko, albo podróż długa. Pies, który z nami śpi. Pies, który z nami śpi właśnie, to może na to wszystko wpłynąć. A wiadomo, że później to się wpływa i na nasz następny dzień, i na nasz mózg, i na nasze serce, i na wiele innych rzeczy. Dobra, ponieważ nie mamy tyle czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, ale ważne jest, żeby z dzisiejszego Longevity Walka wyszedł taki sygnał dla nas wszystkich, na co zwrócić uwagę. Dobrze, to jeszcze pamiętam, że było coś takiego i że wy na podstawie tego snu i HRV robicie tak zwany dashboard gotowości. Czyli na dobry start dnia, prawda? Tak. Chciałem cię zapytać, o co chodzi z tym dashboardem, bo powiem szczerze, o tym wcześniej nie słyszałem. Chodzi o to, iż na podstawie tych analiz snu, jego rozkawałkowania, czyli tak zwanej fragmentacji snu, również widzimy, na co możemy liczyć, co powinniśmy ewentualnie zmienić, ponieważ jeżeli mamy osoby z zaburzeniami snu, nie znaczy to wcale od razu, że muszą iść po farmakologię. Bardzo często proste zmiany w higienie snu i tego, co się dzieje wokół niego, może nam znacząco wpłynąć na to, co będzie się działo przez cały nasz dzień. Czy będziemy wyspani, czy będziemy kompletnie niewypoczęci, czy będziemy cały dzień chodzić zmęczeni. Takie proste zmiany, jak na przykład godzina bez ekranów przed snem, godzina bez światła niebieskiego. To lubimy. pragnę podkreślić. To jest niezwykle istotny element i to powinien być jeden z tych takeaways z dzisiaj, moim zdaniem, Tak. ponieważ wpływa to znacząco na jakość naszego snu. Natomiast jest to jeden z elementów. Tych elementów jest dużo więcej. To, w jaki sposób ćwiczymy. Czy ćwiczymy przed snem, czy będziemy powodować wzrost kortyzolu, który będzie nam to utrudniał ten sen. Tych elementów naprawdę jest coraz więcej i więcej. Powinniśmy zdawać sobie z tego po prostu sprawę, że poprzez zastosowanie prostych czynności możemy bardzo wiele działać. Super, fajnie. Dobra, obiecany jetlag na koniec. Jak przesunąć zegar biologiczny bez właśnie lekarstw, bez farmakologii, żeby głowa działała nam sprawnie, jak najszybciej po zmianie strefy czasowej? Ja jestem tym żywo zainteresowany, bo kilka razy za ocean lecę, albo na zachód, albo na wschód. No i zajmuje mi to zawsze trochę czasu. Nie biorę żadnych tam lekarstw, ani jak to się nazywa? Farmaceutyków, prawda? Tylko czekam po prostu. Dbając oczywiście też o odpowiedni timing kładzenia się, wstawania i różnych innych rzeczy. Ale jakie ty możesz dać nam wskazówki dla tych, którzy zmieniają często albo zaraz gdzieś tam planują przemieścić się w inną strefę czasową? Przede wszystkim ważne jest, aby miejsce, w którym kładziemy się spać w jakikolwiek sposób wiązało się z tym snem. Nie może to być najlepiej, gdyby tak było. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, ale ten sam pokój, w którym wykonujemy wszystko, co się dzieje na co dzień. Druga rzecz to jest kwestia właśnie tego światła, które jako niebieskie powinniśmy wyłączać co najmniej na godzinę przed snem, a z drugiej strony są urządzenia z niebieską falą świetlną, które możemy stosować, żeby z rana się rozbudzać. Więc z jednej strony możemy w odpowiedni sposób wyhamować nasz układ nerwowy, przyłączając na przykład właśnie kolorystykę na inny rodzaj, z drugiej strony go w odpowiednio bardzo zbliżony sposób pobudzić. Kolejna rzecz, wysiłek fizyczny, jak wspomniałem, wieczorny będzie nas rozbudzał, poranny, jeżeli zastosujemy go właśnie rano i wieczorem, będzie działał w odwrotny sposób, czyli jesteśmy w stanie w jeden sposób się wyciszyć i w inny pobudzić. Również oczywiście dieta, no i to są takie Jak podstawowe... dieta na przykład może pomóc nam w zmianie strefy czasowej, jetlagu? Dieta ciężkostrawna oczywiście będzie powodować, że będziemy mieli nasilenie zaburzeń snu
Więc tutaj jest rzeczywiście kwestia tego, w jaki sposób skoordynujemy to, gdzie my się znajdujemy i czym rzeczywiście się żywimy. Produkty przetworzone również będą znacząco na to wpływały, więc można by tak wymieniać i wymieniać, natomiast to wszystko małymi kroczkami rzeczywiście może w znaczący sposób wpłynąć na to, że w bardzo prostych, małych kroczkach ten jetlag rzeczywiście zminimalizujemy. Dużo osób teraz się wybiera na wschód, bo popularne są te dalekie destynacje jak Tajlandia, te, jak to się nazywa, archipelag tamten wysp. O Boże, zapomniałem. Wymazałem z pamięci, bo pewno nie chciałem tam teraz, bo tam nie polecę. Albo gdzieś nawet daleka Japonia, Chiny. Ja natomiast jak lecę na zachód do Stanów Zjednoczonych na regaty, to zazwyczaj już nie dotrzymuję do wieczora i mówię, no dobra, położę, ale właśnie to, co mi pomaga, to co powiedziałeś, odpowiedni posiłek, żeby mieć jeszcze energię, Tak. bo i tak zasnę. A druga rzecz, właśnie zaraz mi popraw, czy to jest dobre, czy źle, ale jednak, żeby posiłek na koniec dnia jeszcze dał mi trochę energii, żebym jeszcze wytrzymał do końca. A druga rzecz, spacer. Ja Tak. jak już nie mogę po prostu to nie siedzę na kanapie, nie oglądam, nie leżę, tylko po prostu wychodzę. Idę, zwiedzam, już po prostu nie mogę, ale to trochę wytrzymuję jeszcze godzinę, dwie, no i przetrzymuję ten czas. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo o tym nie wspomniałem. W przypadku jetlagu, jeżeli mamy na myśli przedłużenie naszej strefy czasowej, do której lecimy, która wychodzi akurat w środku naszej polskiej nocy, warto jest zastosować takie rozwiązania jak fotobiomodulacja światłem bliskim podczerwieni. Ona może nas bardzo czasami również rozbudzić, zaktywizować nasz układ mitochondrialny również w mózgu, dzięki czemu w sposób stosunkowo naturalny będziemy mogli wydłużyć naszą polską dobę, a potem szybciej wdrożymy się w ten czas obecny. Natomiast to, co powiedziałeś, wysiłek fizyczny jest niezwykle istotnym elementem, który działa również neuroprotekcyjnie. A neuroprotekcyjnie powoduje wydzielanie dużej ilości czynników tzw. neurotroficznych, czyli takich, które chronią nasz mózg, więc zapobiegają również pogorszeniu się jego funkcjonowania. Super, fajnie. Ciekawie było? Moim zdaniem bardzo. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło było. Fajnie tak się pospacerować i gadać, co? Super. No właśnie. To Mógłbym jest... tak więcej. O proszę, no to polecam. Bo to znów na wyciągnięcie ręki. W miarę tanio to wychodzi, czyli za darmo. A druga rzecz, albo kolejna jest jeszcze taka, że można nawet wyciągnąć kogoś, żeby pogadać z kimś. Albo właśnie na luzie, albo nawet zawodowo. To jest też nasze odkrycie w ogóle z tego roku. Słuchajcie, bardzo Wam też dziękujemy za wspólny spacer. Fajnie tak z Wami pospacerować, bo to jest taka świadomość właśnie, że nie idziemy tutaj sami, tylko w fajnym towarzystwie. I zapraszamy do tego, przede wszystkim zachęcamy, żebyście pomyśleli właśnie także o Waszym układzie Glimfatyczny. jak się nazywa? Glimfatyczny. Glimfatyczny, czyli nasz mózg, tak? Przede wszystkim. To układ filtrujący nasz mózg z substancji toksycznych. O właśnie, dokładnie. No i to niech będzie przesłanie na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dzięki Staszku. Dziękuję również serdecznie i polecamy się. Naprawdę możecie wiele zdziałać, jeżeli ocenicie swoje zdrowie, zanim pojawi się jakaś choroba. Właśnie, kropkę stawiamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym Longevity Walku. Cześć, pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.